Cześć, tu Aneta, witam Was bardzo serdecznie w kuchni, w mojej kuchni, w małej kuchni, ale w kuchni, tu gdzie gotuję, no bo gdzie gotować jak nie w kuchni, aczkolwiek gotować chyba da się wszędzie jak się chce. Dobra, słuchajcie, oczywiście ideę tej serii znacie, 14-dniowy jadłospis, dieta ketogeniczna, to są moje posiłki, które ja spożywam osobiście. Na śniadanko dzisiaj Was zapraszam na mały pudding, będzie pudding chia i frittata. To są właśnie produkty, których potrzebujemy do naszej frittaty. No ładnie kolorowo, czyli będzie smacznie. Jaja, por, tu jest cukinia, tutaj mam pomidorki suszone w oleju, awokado, oregano, bazylia, szczypiorek, serfeta, sól, pieprz oczywiście i czosnek granulowany. Jak już wiecie, ja w mojej kuchni preferuję dania szybkie, no bo po co spędzać tutaj połowę dnia, skoro można zrobić coś szybko, a zarówno smacznie. Tak więc, kochani, rozgrzałam sobie już oliwę na patelni. Wrzucam por, tą cukinię. Oczywiście wszystko podsmażam. Pomidorki pokrojone w kostkę. I dobra, na razie to na tyle. A tutaj mam już rozkłócone jajeczka. I zaraz sobie je przyprawię. Warzywa się już smażą, zaraz będą gotowe. Do jajek oczywiście dodaję czosnek granulowany, oregano, tyle ile lubicie. Podałam Wam proporcje, więc wiecie ile ja daję. No i oczywiście sól i pieprz. Warzywa zaraz będą miękkie. To moment robi się miękki, ale z cukinią jest troszkę dłużej. Czyli smażymy po prostu warzywa do miękkości. Ja dodaję świeżą bazylię. No, oczywiście może być bazylia suszona, jeżeli nie macie teraz świeżej, ale ja po prostu wolę świeżą. Rozkładam sobie to na całości patelni i teraz zalewam to po prostu jajkami z przyprawami. Tak, żeby jajka pokryły wszystkie warzywa. Na to daję serfeta. I teraz to przykrywam i zostawiam na kilka minut na takim małym ogniu, żeby się oczywiście nie przypaliło. Przykryte musi przez kilka minut się podsmażyć, aż jajka się zetną. Wszystko mi się już pięknie usmażyło, jajka się ścięły. Teraz Wam to pokażę. Proszę bardzo, tak to wygląda. Jajeczka są już ścięte i teraz całość po prostu posypuję sobie szczypiorkiem. I teraz oczywiście, żeby nic mi nie wylądowało za patelnią, bo patrzę tutaj, a sypię tutaj i mam tylko dwie ręce, nie? Ale damy radę. Dobra. Danie praktycznie jest już gotowe, teraz przekładam na talerz. Tak jak obiecałam, było szybko i wiecie co, naprawdę jest smacznie, jest przepyszne. Można by powiedzieć, że taka mała pizza na śniadanko. Do tego oczywiście wkroiłam sobie, widelec, bo już tutaj podżerałam trochę, awokado. To jest moje śniadanko, oczywiście makro widzicie teraz, ale do tego jeszcze sobie zjem taki właśnie pudding. Banalnie prosty w wykonaniu, ponieważ mleczko kokosowe, mówię o takim mleczku kokosowym z puszki, po prostu wlałam do słoiczka, wsypałam nasiona chia, do tego dałam ekstrakt, dokładnie wymieszałam i zostawiłam na noc w lodówce, dzięki czemu on dzisiaj jest właśnie taki gęściutki, do tego kilka borówek, no i smacznego. Śniadanko było naprawdę przepyszne, polecam. Dzisiaj no, kawy nie będzie, bo już bym przeholowała z kaloriami, bo był pudding. Oczywiście kawa była, ale bez dodatku tłuszczów. A teraz zapraszam Was na obiad i przygotujemy sobie też szybko kurczaka w sosie śmietanowym. Oto produkty, z których właśnie wykonamy obiad, czyli ja dzisiaj mam kurczaka, może być indyk, jeżeli wolicie. Proporcje oczywiście wszystkie teraz widzicie na ekranie. Brokuł, cebula, wszystko będzie smażone na maśle klarowanym. Przypominam, że jak smażymy, to na klarowanym, nie na zwykłym. Sól, pieprz, oczywiście no przyprawy tutaj dowolne, jakie tam sobie lubicie. Pieczarki i kapucha kiszona. Pamiętajcie, że
Kiszonki to jest nasz przyjaciel naszych jelit, także warto je codziennie spożywać, chociażby ogórasa dziennie. Napisałam oczywiście, ale nie powiedziałam, że potrzebujemy jeszcze oczywiście śmietankę. Ja mam dzisiaj 30. No proporcje znacie. Podaję Wam zawsze w gramach, nie w mililitrach. Ja wiem, że podaję się w mililitrach, ale mi po prostu jest łatwiej. Stawiam na wagę, wlewam, ważę i tak właśnie Wam podaję. Myślę, że to jest chyba łatwiejsze. Dobra, rozpuściłam sobie już masło na patelni, jest gorące i teraz po prostu, no co, smażymy kurczaka. Mięsko już jest gotowe, zarumieniło się, chyba nie ze wstydu, tylko od tłuszczu. I teraz po prostu tak, dodaję brokuł. Brokuł ja dodaję surowy. Podzieliłam sobie na takie małe kawałeczki, pieczarki i cebulę. Oczywiście wszystko doprawiłam ja solą, pieprzem i papryką. Oczywiście przypraw możecie używać dowolnych, według preferencji. I teraz po wymieszaniu przykrywam patelnię i duszę jeszcze przez no, jakąś chwilę, aż warzywa po prostu zmiękną i będą gotowe. Wygląda na to, że już się wszystko pięknie usmażyło. Więc teraz na tym etapie zalewamy wszystko śmietanką. Ale ucichło. Ale ucichło. Dobra, oczywiście zostawiamy pod przykryciem, żeby po prostu sos zgęstniał. Ja jeszcze wykorzystam sytuację. Pytaliście mnie, o której ja jadam posiłki. Ja nigdy nie patrzę na zegarek. Zawsze słucham swojego organizmu. Mój organizm zazwyczaj o jedzenie woła między 12 a 19. Nie mam sztywnych godzin. Mówię, nie jem na godzinę. Jem wtedy, kiedy jestem po prostu głodna. Było też pytanie na temat treningu. Czy na diecie trzeba trenować? No to zależy. To zależy, co jest Waszym celem. Jeżeli chcecie po prostu schudnąć, to myślę, że dieta sama wystarczy. Aczkolwiek jak najbardziej polecam jakąkolwiek aktywność, chociażby dla zdrowotności. Trening po prostu modeluje sylwetkę. Wiadomo, że trenując kształtujemy sobie mięśnie. Mięśnie to jest taka, wiecie, sylwetka atletyczna. Także trening bardziej na to wpływa niż na samo chudnięcie. Oczywiście ma to też wpływ na spalanie kalorii, również na proces chudnięcia, ale tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie tylko schudnąć, a nie wyrzeźbić ciało, no to zupełnie dieta wystarczy. A jeżeli chcecie schudnąć i wymodelować swoją pupę, uda, barki, wszystko, całe ciało, no to oczywiście trening jest tutaj jak najbardziej wskazany, a wręcz no, niezastąpiony. No i gotowe. Szybko, prawda? Danie niezbyt skomplikowane, proste, produkty łatwo dostępne. Staram się właśnie, żeby takie były w moim jadłospisie, żebyście też nie mieli problemu z zakupieniem brukselki, czy kaparów, czy czegokolwiek. Bardzo Wam dziękuję za komentarze, które piszecie pod filmem, pod filmami. Oczywiście dzięki temu też poznaję Wasze preferencje i oczekiwania. Cóż, na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.